Zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active. Prawdopodobnie najlepszy asset management w Polsce. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz tam na dole w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam dzisiaj o poranku. Czy wiesz, że, czyli ważny odcinek o PLN, złoty, co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Czy wiesz, że, czyli ważny odcinek o PLN, złoty, co dalej? Siła krajowej waluty naprawdę imponuje. To, co się dzieje od mniej więcej połowy kwietnia na rynku krajowej waluty, zapiera dech w piersiach i sprawia, że bardzo wielu uczestników rynku jest zaskoczonych siłą i tendencją, która jest widoczna na dolar złotym, na euro złotym. Siła krajowej waluty jest naprawdę coraz większa i to pomimo głównego czynnika, który sprawia siłę albo słabość krajowej waluty, czyli amerykańskiego dolara, który w ostatnich dniach zaczyna się umacniać, a złoty wcale nie pokazuje tendencji do chęci osłabienia, a to oznacza jeszcze większą relatywną siłę krajowej waluty i oznacza, że ten główny czynnik, który wpływa na to, czy złoty jest silny, czy też jest słaby, zostaje marginalizowany, natomiast cały czas on oddziałuje. Należy pamiętać, że najważniejszym czynnikiem, który sprawia, że złoty się umacnia albo się osłabia, jest generalna tendencja na całym świecie w skali globalnej na amerykańskim dolarze, czyli patrzmy na euro-dolara, żeby zrozumieć lepiej siłę albo słabość PLN. Jeżeli amerykański dolar się osłabia, czyli euro-dolar idzie do góry, to w takiej sytuacji następuje presja na wszystkie inne waluty emerging market, czyli krajów rozwijających się, a dla części inwestorów złoty i polska gospodarka to jest cały czas waluta i kraj rozwijający się, to w takiej sytuacji ta presja występuje. Więc umocnienie, aprecjacja powinna być obserwowana i odwrotnie. Jeżeli mamy do czynienia z umocnieniem amerykańskiego dolara, to teoretycznie powinniśmy być świadkami osłabienia krajowej waluty, czyli doprowadzenia do wzrostów pary euro do złotego albo dolar do złotego. Jak widzimy na przestrzeni ostatnich dni, ostatnich 2 tygodni, złoty pokazuje gigantyczną relatywną siłę, ponieważ na fali korekty na euro-dolarze złoty pozostaje bardzo, bardzo silny, tak względem amerykańskiego dolara, jak i na parze euro tak na parze dolar do złotego, jak na parze euro do złotego. W średnioterminowym okresie czasu, czyli w perspektywie wykresów tygodniowych, nawet obecnie próbujemy przebić się dołem przez kanał spadkowy, który ma roczną historię. Jeżeli się okaże, że w najbliższych dniach dochodzi do ostatecznego wybicia dołem z tej formacji technicznej, do pokonania poziomu 4,48, będzie to zaproszenie do następnej fali aprecjacji krajowej waluty. Jaki jest inny lokalny czynnik, który sprzyja tendencji do umocnienia złotego? Jest to wielka nadwyżka na rachunku bieżącym. Od kilku miesięcy znowu pojawiła się nadwyżka na rachunku bieżącym, co oznacza generalnie, że do Polski z miesiąca na miesiąc przypływa coraz więcej kapitału, coraz więcej walut obcych niż z Polski wypływa i to w naturalny sposób sprawia, że mamy do czynienia z presją na rzecz umocnienia aprecjacji krajowej waluty. Jak inwestorzy opcyjni widzą perspektywę złotego? Mamy tutaj bardzo wielką ciekawostkę, ponieważ bez względu na termin wygasania instrumentu pochodnego inwestorzy nastawiają się jednak na osłabienie krajowej waluty, bądź też spekulują na rzecz osłabienia krajowej waluty, ponieważ te uśmiechy opcyjne są ewidentnie przekrzywione na rzecz opcji call, czyli tych opcji, które zarabiają, zyskują, podczas gdy instrument bazowy, czyli w tym wypadku euro-dolar, zacząłby rosnąć. To odchylenie jest niezwykle silne. Warto zwrócić uwagę, jak pozycjonują się także inwestorzy na rynku opcyjnym. Widzimy także presję na rzecz umocnienia złotego nawet względem amerykańskiego dolara, a sytuacja techniczna jest tak ewidentna, że spadek w okolice 4
złotych za amerykańskiego dolara nie powinien być żadnym negatywnym czynnikiem. I należy jeszcze wziąć pod uwagę jedną rzecz, że dla polskiej gospodarki wzrost euro-dolara, czyli głównej pary świata, jest niezwykle ważny i niezwykle korzystny, ponieważ oznacza to, że Polska płaci coraz mniej za węglowodory, natomiast polski eksport cały czas pozostaje relatywnie na wysokiej marży wywołanej kursem walutowym, więc polscy eksporterzy nie cierpią tak bardzo, jak zyskujemy w sytuacji, kiedy musimy sprowadzać produkty do naszego kraju, zwłaszcza te związane z paliwami, po coraz niższych cenach. Więc to jest niezwykle dobra i korzystna wiadomość dla polskiej gospodarki. Plus należy zwrócić uwagę, że umocnienie złotego powoduje naturalną presję na rzecz pogłębienia tendencji dezinflacyjnych, czyli im złoty jest silniejszy, tym większa presja na to, żeby inflacja spadała mocniej niż zakładają prognozy. Mówi się o tym, że jest takie przełożenie 10% umocnienie krajowej waluty, obniża średnioroczną inflację w Polsce o około 1 punkt procentowy, czyli to przełożenie jest bardzo wyraźne. No i teraz już bezpośrednio odpowiedź na pytanie, czy wiesz, że, czyli ważny odcinek o PLN, złoty, co dalej? Znalazłem niezwykle interesujący raport, który pokazuje, że jeżeli chodzi o siłę krajowej waluty, tak zwany Real Effective Exchange Rate, to złoty jest najbardziej strukturalnie przewartościowany teraz, czyli ta siła krajowej waluty względem innych walut na całym świecie jest teraz najmocniejsza. Złoty jest liderem, jeżeli chodzi o presję na rzecz aprecjacji krajowej waluty. Warto być tego świadomym. Zobaczmy teraz, jak kształtują się wykresy innych ważnych klas aktywów denominowanych w złotym. Zaczynamy od polskich obligacji, które na fali globalnej przeceny światowych papierów w wyniku obaw o kryzys zadłużenia także tracą, ale wzrost nawet nie sięgnął jeszcze kwietniowych maksimów. Warto zobaczyć, jaka jest coraz większa relatywna siła polskich obligacji. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych wczoraj nie poradziła sobie i w ostatnich dniach nie poradziła sobie z testem poziomu 2000 punktów. Pamiętamy, że dzisiaj tworzymy świecę w ujęciu tygodniowym. Jeżeli popyt się dzisiaj nie pojawi, to im bliżej będzie końca dzisiejszego dnia, tym może narastać większa techniczna presja na pozbywanie się polskich akcji, ponieważ kształt świecy tygodniowej będzie zachęcał do tego, żeby wkrótce warszawski parkiet przeżył jakąś większą korektę spadkową. Dlatego też moim zdaniem zobaczymy, jakie będzie dzisiaj otwarcie na giełdzie w Warszawie i co dalej popyt będzie robił. Tylko bardzo dynamiczny powrót, przynajmniej nad poziom styczniowych maksimów, byłby w stanie oddalić perspektywę jakiegoś mocniejszego spadku, korekty spadkowej, ponieważ moim zdaniem te kształty świec tygodniowych w związek z tym, że jesteśmy na ważnych, bardzo ważnych oporach, nawet w średnim terminie, mówię tu o średniej 200-sesyjnej, będzie sprawiał, że występują idealne warunki do technicznej wyprzedaży. Dlatego też twierdzę, że im bliżej końca dnia i w sytuacji, kiedy popyt na ryzyko się nie pojawi, tym większa presja na to, żeby jednak najbliższe dni i być może nawet tygodnie przebiegały pod znakiem korekty na warszawskim parkiecie. I na koniec działu poświęconego polskim aktywom, perspektywy co do polskich stóp procentowych. Jak wiemy, w świecie kryzys zadłużenia i ostatnie wydarzenia doprowadziły do wyraźnego wycofania się oczekiwań na pierwszą obniżkę stóp procentowych. Jeszcze na początku maja rynek przewidywał nawet 3, być może nawet 4 obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych o klasyczne 25 punktów bazowych. No i część innych banków centralnych także przewidywało obniżki stóp procentowych, w tym Narodowy Bank Polski. Na chwilę obecną, pod koniec maja, widzimy w Polsce cały czas oczekiwanie na to, że na koniec 2023 roku będzie jedna obniżka stóp procentowych. To, co się dzieje, nie zaburzyło trajektorii oczekiwań co do tego, jak będą się kształtowały polskie stopy procentowe i cały czas jedna obniżka stóp procentowych w tym roku w rynku jest.
I WIBOR 3-miesięczny widzimy gigantyczną stabilizację. Tu od marca się praktycznie niewiele dzieje. Po prostu posłusznie czekamy na to, co się wydarzy, czyli wniosek jest taki, że obniżka stóp procentowych cały czas przez rynek jest oczekiwania. Jeszcze raz podkreślę, przez rynek, gdzie inwestorzy własnymi pieniędzmi obstawiają scenariusze. I dominuje obstawianie teraz scenariusza obniżki stóp procentowych. Więc ten temat cały czas jest w grze. No i teraz czas na światowe rynki finansowe, które dzisiaj przede wszystkim będą dyskontowały dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych, o inflacji PCE o godzinie 14:30. To moim zdaniem są najważniejsze dane makroekonomiczne w tym tygodniu dla całego świata. To jest ulubiona miara inflacji w Stanach Zjednoczonych, ulubiona miara inflacji Fedu. Jeżeli się okaże, że procesy dezinflacyjne cały czas postępują, czyli dane będą lepsze, czyli inflacja będzie niższa niż zakładały prognozy, reakcja rynków powinna wystąpić. Dlatego też moim zdaniem zwróćmy szczególną uwagę na 14:30 i to, co się później wydarzy. Inne dane, tak jak zamówienia na dobra trwałego użytku, czy też wskaźnik Michigan mają zdecydowanie mniejszą rolę, chyba że będą znacząco odbiegały od prognoz. Amerykańskie obligacje cały czas są wypychane. Zobaczmy, już jest 3,80 na rentowności, więc kryzys zadłużenia, perspektywa 1 czerwca, czyli momentu, gdzie może dojść do technicznej niewypłacalności Stanów Zjednoczonych się zbliża, więc te obawy cały czas rosną. Amerykański dolar jest cały czas kupowany. Widzimy, że nawet poziom 1,07 jest testowany. Natomiast wczorajsza sesja miała nam odpowiedzieć na pytanie, czy wyprzedaż związana z obawami o kryzys zadłużenia będzie powstrzymana dzięki wynikom Nvidia. I co jest bardzo interesujące, wczorajsza sesja na Nasdaq, czyli na spółkach technologicznych, doprowadziła do optymizmu. Co prawda nie zakończyliśmy na dobowych maksimach, ale ten optymizm był widoczny. Natomiast moim zdaniem nie poradził sobie indeks szerokiego rynku, czyli Standard & Poor's 500, który tylko chwilowo próbował rosnąć, ale zakończyliśmy generalnie negatywnie, więc moim zdaniem nastrój na spadki dominuje i cały czas raczej scenariusze prospadkowe w krótkim terminie są faworyzowane. Jeszcze raz przypomnę, dzisiaj tworzymy świece tygodniowe. Natomiast to, co się dzieje na spółkach technologicznych, oznacza, że ten rynek zaczyna żyć swoim własnym życiem. Jestem ciekawy, która opcja zwycięży. Natomiast brak takiego potwierdzenia tej reakcji na Nasdaq, na innych parkietach na całym świecie, moim zdaniem jest dowodem ku temu, że raczej będziemy świadkami próby wywołania korekty spadkowej niż jakiejś tendencji wzrostowej, więc bądźmy bardzo wyczuleni na to, co się dzisiaj wydarzy. I jeszcze raz przypomnę, tworzymy świece tygodniowe, a na przykład taka świeca, która się buduje dla indeksu Nasdaq, jest niezwykle pesymistyczna. I jeżeli dzisiaj dojdzie do pokonania kwietniowych minimów, co widać na wykresie, to w takiej sytuacji sytuacja techniczna będzie wprost zachęcała i to silnie zachęcała do korekty spadkowej. Dlatego też moim zdaniem słabość, jeżeli się pojawi dzisiaj na giełdzie w Niemczech, może doprowadzić do wyprzedaży i nawet pogłębienia tendencji spadkowej. I przypominam o tym, że rynek zaczyna zwiększać zmienność, a to sygnalizuje, że taka aktywność i dynamiczne ruchy mogą wkrótce się powtarzać. Zobaczmy, jaka jest zmienność w ostatnich dniach, a jaka była w okolicach przełomu maja i kwietnia, gdzie zmienność była bardzo, bardzo niska. Rynek wprost czeka teraz na jakiś większy, mocniejszy impuls. Spadek ceny złota poniżej minimów z ostatnich dni to jest zachęta do spadków. Jest to oczywiście efekt wzrostów rentowności amerykańskich papierów i zachowania amerykańskiego dolara. To, że miedź nie przekroczyła poziomu $8,000 jest to ten jeden z ważnych argumentów, że podaż na giełdach papierów wartościowych będzie atakować, że rynek obawia się sytuacji w światowej gospodarce, zwłaszcza w Chinach. No i Bitcoin, który także jakoś na razie nie chce mocniej odbijać od średniej 200-sesyjnej, a to także wspiera scenariusze raczej te negatywne niż pozytywne, ale oczywiście znaczenie tej średniej 200-sesyjnej jest tak duże, że w każdej chwili taki popyt może się pojawić.
Natomiast brak takiego odbicia też raczej sygnalizuje te negatywne scenariusze niż te optymistyczne. Dziękuję drodzy Państwo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego i dzisiaj życzę dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.